Jak wszyscy wiemy, akwarystyka roślinna, szczególnie dział nawożenia, nie jest łatwą rzeczą. Potrafi przysporzyć problemów nawet tym ludziom, którzy już dość dobrze są zaznajomieni z potrzebami roślin wodnych. I właśnie tutaj pojawia się produkt, o którym dzisiejszy będzie odcinek, a mianowicie Yokuchi Gen X. Jakiś czas temu na moim kanale był unboxing produktów Yokuchi i obiecałem Wam wtedy, że wrócimy do tematu i opowiem Wam, co o tym sądzę. Czy to tylko taki chwyt marketingowy, czy po prostu naprawdę to działa? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. W świecie akwarystyki roślinnej nawożenie to temat, który potrafi wywołać długie dyskusje. Jakie pierwiastki, w jakich dawkach, kiedy uzupełniać, jak reagować na braki. Powiem Wam, że producenci nawozów próbują ułatwić nam życie od dawna, ale dopiero w ostatnich latach pojawiły się preparaty, które zbierają makro i mikroelementy w jednej butelce, to tak zwane nawozy all-in-one. Jednym z takich produktów, który ostatnio zyskał u mnie popularność i nie tylko u mnie, jest właśnie Yokuchi Gen X. Producent opisuje go jako płynny nawóz all-in-one stworzony na metodzie właśnie GEN, czyli Grow Shift Excellent Nutrition. To nawóz, który łączy w sobie kluczowe składniki odżywcze dla roślin z akcentem na azot i fosfor przy jednoczesnej wysokiej biodostępności, czyli łatwości przyswajania przez rośliny składników. Według mnie to, co wyróżnia Yokuchi Gen X spośród wielu innych podobnych nawozów, nie rzuca się w oczy od pierwszego spojrzenia na etykietę. Jego siła tkwi w przemyślanej, kompleksowej formule zamkniętej w jednej niepozornej butelce. W jej wnętrzu kryje się wszystko, czego rośliny potrzebują do stabilnego i zdrowego wzrostu. Od podstawowych makroelementów, takich jak azot, fosfor i potas, po mikroelementy oraz pierwiastki śladowe, bez których procesy fotosyntezy i budowania tkanek roślinnych nie mogłyby przebiegać prawidłowo. Dzięki wysokiej biodostępności rośliny rzeczywiście wykorzystują dostarczone pierwiastki, wbudowując je w swoje struktury, przekształcając w energię, przekuwając w nowe liście i silniejsze łodygi. W praktyce oznacza to bardziej efektywny wzrost i widoczną poprawę kondycji zieleni. Według mnie producent szczególną uwagę poświęcił proporcjom azotu i potasu. To właśnie te dwa pierwiastki w przyrodzie rośliny pobierają w największych ilościach, gdy intensywnie rosną i prowadzą aktywny metabolizm. Odpowiedni balans między nimi sprawia, że rozwój liści przebiega harmonijnie, a procesy energetyczne zachodzą sprawnie i bez zakłóceń. Gdy roślina ma stały dostęp do podstawowych substancji budulcowych i energetycznych, staje się bardziej responsywna. Lepiej reaguje na światło, efektywniej wykorzystuje dostęp do CO2 i szybciej adaptuje się do zmieniających się warunków środowiskowych. Dla mnie Yokuchi Gen X to nie jest kolejny nawóz na półce. To narzędzie, które wspiera naturalne mechanizmy wzrostu, dając roślinom silny fundament do rozwoju i pozwalający im w pełni wykorzystać ich biologiczny potencjał. No i teraz trzeba powiedzieć o czymś, co jest też bardzo ważne. Słuchajcie, w przypadku Gen X największą zaletą tego produktu jest prostota. Producent podzielił dawkowanie na 3 poziomy i to powiem Wam, że naprawdę ma sens w praktyce. W lekkich zbiornikach
w lekkich zbiornikach z mniejszą ilością roślin i umiarkowanym światłem wystarcza podstawowa dzienna dawka. W akwariach średnio obsadzonych zwiększamy ją do poziomu Advance, a przy mocnym świetle, CO2 i dużej masie roślin wchodzimy w tryb Expert. Najważniejsze jest jednak nie samo ile, tylko jak. To może naprawdę być logiczna sprawa, ale pozwólcie, że powiem o tym. Z doświadczenia mojego wynika, że najlepiej podawać nawozy w miejscu silnego przepływu wody, na przykład przy wylocie filtra. Dzięki temu składniki szybciej i równomiernie rozchodzą się w wodzie. Oczywiście drugą, bardzo kluczową sprawą jest regularność. Nie tylko tych nawozów, ale też innych nie polecam dawać np. dawek tygodniowych. Codzienna, odpowiednia dawka działa znacznie lepiej niż większa porcja co kilka dni. Jak wszyscy wiemy, rośliny lubią stabilność, a nasze akwarium jeszcze bardziej. I tutaj nie tylko liczy się mój głos, ale też głos Was, czyli musiałem zasięgnąć opinii Waszych na różnych forach akwarystycznych. Jedna butelka zamiast kilku to na pewno ogromna wygoda, ale przy bardziej wymagających roślinach niekiedy trzeba skorygować indywidualnie poszczególny pierwiastek. All-in-One upraszcza system, ale nie zwalnia nas z obserwacji. I tutaj pełna zgoda z Wami, niekiedy tak trzeba robić. Ale muszę powiedzieć kolejną sprawę. Kompleksowe nawozy działają najlepiej wtedy, gdy reszta parametrów jest stabilna. Jeżeli masz dobrej jakości światło i o odpowiedniej ilości CO2, to rośliny faktycznie wykorzystują doskonale to, co znajduje się w butelce Gen X. Wtedy w praktyce widać szybki wzrost, zdrowe, nowe przyrosty i lepsze wybarwianie się, szczególnie roślin czerwonych. Najczęstszy błąd w akwarystyce roślinnej polega na tym, że zwiększamy światło i CO2, ale nie zwiększamy w cudzysłowie paliwa w postaci makro i mikroelementów. Najważniejsze są 3 rzeczy. Po pierwsze, obserwacja roślin. To one pokażą, czy dawka jest odpowiednia. Po drugie, testy wody, zwłaszcza NO3 i PO4, żeby wiedzieć, czy nie schodzimy za nisko albo nie wchodzimy za wysoko. Po trzecie, jeżeli dajemy duże dawki nawozów, obojętnie jakich, musimy zapewnić stabilne CO2. Bez tego nawet najlepsze nawozy nie pokażą pełnego potencjału. No i na koniec powiem coś oklepanego, ale niestety bardzo prawdziwego. Każde akwarium jest inne, każde akwarium ma swoją specyfikę. Yokuchi Gen X to wygodne, dobrze zbilansowane rozwiązanie dla osób, które chcą uprościć nawożenie i utrzymać stabilny wzrost roślin. Szczególnie to rozwiązanie poleciłbym osobom, które mają dużo zbiorników lub po prostu nie znają się za dobrze na nawożeniu akwarium. W tym przypadku producent robi za Was większość roboty. Ale nie wleje za Was tego nawozu do Twojego akwarium, po prostu sam musisz to robić i pilnować. Systematyczność. Od razu mówię, że to nie jest jakiś magiczny płyn, który rozwiąże wszystkie Twoje problemy, ale w dojrzałym, dobrze prowadzonym akwarium potrafi dać bardzo przewidywalne i dobre efekty. Jeśli używasz tego nawozu, daj koniecznie znać w komentarzu, jak u Ciebie się sprawdza. No właśnie nie wiem, czy tylko ja tak pieję nad tym nawozem z zachwytu, czy też inni. A może macie jakieś inne nawozy, które według Was są lepsze? To oczywiście też o tym napiszcie, z chęcią przeczytam. Jeżeli film Ci się podobał, oczywiście jak zwykle zachęcam do komentowania, subskrypcji i lajkowania tego odcinka. Przypominam też o wsparciu kanału. Każda Wasza cegiełka pomaga w rozwoju. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam za tydzień, jak zwykle, sobota, godzina 10. Cześć!